Tak wygląda godzina 7, ale już czasu letniego, czyli poprzednia 6 godzina. Niebo zachmurzone, ale ciepło jest. Nie widać szronu na prezencie, czyli mrozu nie było w nocy. Wygląda, że na koniec wycieczki będę musiał w deszczu jechać. No bo dzisiaj jednak chciałbym tam dojechać do tego pola kempingowego. No tak, tak. No nie będzie przyjemnie. Ale za to jutro będzie lepsza pogoda. Jutro na dojazd do domu będę miał lepszą, a no akurat jak będę jechał, to będzie deszcz padał. Tutaj przy pakowaniu się może być przerwy w deszczu. 8, 9 deszcz, opady, 10, 11 przerwa i potem do 14 deszcz. No ale już nie będę zważał na te prognozy, bo one są bardzo mylące. No i do czego to doszło, że muszę światło zapalać mimo otwartego odsłoniętego okna dachowego, które normalnie zapewnia wystarczająco dużo światła. Ale jest tak pochmurne niebo, że trzeba światło zapalać. No, dzisiaj mnie czeka poważny test. Tu muszę podjechać pod górkę. Nie dość, że stromą, to bardzo długo. Bardzo długi podjazd. Ciekaw jestem, czy silnik wytrzyma. Takie długie i intensywne obciążenie. Ładnie się zgotowało. Trochę więcej można dolać, bo
piany dużo było. O. A, już wiem. Kończy się gaz w butli i ona tak wtedy ten płomień tak gaśnie i zapala się tak po prostu. I to tak powoduje taki dźwięk, taki dudniący trochę. Tak, tu rzeczywiście ona powinna niedługo się wyczerpać, bo już wczoraj wieczorem tu przyniosłem na wymianę jedną, ale no wystarczyło do rana, więc nie trzeba było w nocy wymieniać. Bardzo dobrze, ale już tutaj no, powietrze takie niezbyt ciepłe leci. A dzisiaj śledziki w śmietanie. Bardzo lubię te takie śledziki. Dlatego często je jadam. Tak, teraz widać na wodzie krople deszczu. Tak, pada. No jeżeli taki będzie padał jak teraz, no to nie jest to jakiś tam przeraźliwy deszcz. Taki deszcz, że trzeba się wpatrywać w wodę, żeby go zauważyć, to prawie, że nie ma deszczu. Tyle, że to zachmurzone niebo powoduje, że panele nic nie produkują prądu. Fakt, że dzisiaj to tak, tu mniej więcej wszystko mam naładowane. A zajadę na te pole kempingowe i tam podłączę się do prądu i naładuję wszystko z gniazdka. Więc tragedii nie ma. Nie dość, że zachmurzenie jest całkowite, to jeszcze zaczął kropić deszcz. I niebo takie, że ten deszcz może cały dzień padać. Śniadanie zaliczone. Czas na pakowanie się. To później.
też później, bo muszę jeszcze ten koszyczek umyć. O, koszyczek już umyty. Tu fajnie, że z tym czajnikiem jest taki silikonowy dziubek na ten, że jak tam jakieś resztki wody są, to nie wypłyną. No, zwykle tam coś zostaje. Jak się zapakuje do szafki, to jeżeli to się obróci tym dzióbkiem na dół, no to może wypływać. A tak to szafka pozostanie sucha. Talerz. Dobrze. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie ten dojazd. Przede wszystkim wyjazd stąd. O, która jest? A, jeszcze 9 nie ma. No, 2 godziny na wyjazd to jest wystarczająco. Na spakowanie się i wyjazd. Jest 8:53. Powinienem o 11 wyjechać i 2 godziny jechać, bo jest tutaj gdzieś koło 20 km. Więc to prawdopodobnie szybciej przejadę, ale ten podjazd może być problematyczny. Tam jest bardzo nierówny teren. Jeżeli podczas podjeżdżania mnie gdzieś zarzuci na bok, no to już stanę wtedy. A już tak pod górkę z miejsca nie ruszę. No i wtedy już trzeba do końca ciągnąć ręcznie do końca górki, bo chyba że stanę zaraz na początku, no to wtedy można zjechać na dół i znów próbować ruszyć, bo żeby ruszyć, muszę po płaskim kawałek pojechać. Ruszyć pod górkę raczej się nie da. Znaczy pod taką górkę, no pod taką mniejszą to oczywiście. Jeszcze również na asfalcie być może tak, ale nie na takiej gruntowej, nierównej drodze. Czyli jeżeli stanę w połowie, no to już drugą połowę ciągnę w górę ręcznie. Ale sądzę, że ten podciągnięcie ręczne będzie bezproblemowe. No i teraz zaczął gęściejszy deszczyk padać. Deszczyk, bo to jeszcze też nie jest deszcz, taki drobny. Bardzo drobny deszcz. Ale dosyć gęsty. Widzę na wodzie. Tutaj zaczęło na oknie dachowym się osadzać. Ale za to prognoza się lekko zmieniła, że już po południu ma nie padać, czy teraz rano tylko. Więc zanim stąd wyjadę, to przestanie padać. Jest 9:20 i ja już tutaj dosyć zaawansowany jestem z pakowaniem się. Więc myślę, że w miarę sucho dojadę na pole kempingowe. Akurat kiedy wyszedłem już pakować się, to zaczął gęściejszy deszczyk padać. Chwilę poczekam. No bo muszę tutaj to powyciągać różne rzeczy, więc nie chciałbym je na deszczu wystawiać, a daszku już nie rozłożyłem, bo tak to bym pod daszek je przełożył, tak jak to robiłem wcześniej. No, chyba się przyjaśniło trochę, albo mi się zdaje. Tak czy inaczej, zaczynam już
pakować. Nie? Tego jeszcze nie będę składał, bo w razie obfitego deszczu to zakryję od razu. Dobra. Na sam koniec złożę. Ale wyczyściłem. Teraz już czyste. Okulary do szybkiej jazdy. Teraz tylko te panele założyć i można ruszać. Chyba nabrałem wprawy w pakowaniu się, bo 10:30 jestem spakowany.
No to ruszajmy. Nie no, znakomicie, kurczę. Ależ mi się tu podjechało. Zupełnie nie. Musiałem maksymalnie tutaj się wytężać, żeby podjeżdżać. Tu silnik wszystko robił. Sam. No, wszystkie silniki. Ja tylko skupiałem się na kierowaniu dobrym, żeby nie ten... Trochę źle zrobiłem, bo podczas podjazdu tutaj przyczepa jest pochylona tak nieco do tyłu i wtedy tutaj jest niewielki nacisk i jak się kiwa, to tu mi trochę podrywało koło. A na ten podjazd powinienem trochę ciężaru więcej dać do przodu, a później z powrotem dać go do tyłu, tak żeby tutaj trochę dociążyć przód. Wtedy te koło by mi się tak miejscami nie traciło przyczepności, ale to tak
kilka momentów takich było, że podskoczyło i troszeczkę zabuksowało. No nauczka na przyszłość, ale generalnie jestem zachwycony. Tutaj spora górka. Ta górka sądzę, że minimum ma 12% nachylenia. No może nie minimum, 12 gdzieś około. Plus minus 1. Ale przede wszystkim jest nierówna i właśnie podjazd pod takie nierówne nachylenie, dosyć duże, to jest trudny. Po asfalcie to nie ma problemu. Sądzę, że 14, może nawet 15%, gdyby było nachylenia, zdołałbym podjechać po asfalcie. Ale po gruntowych to już tak wydaje mi się, że te 12% to jest takie graniczne. No ale jest nieźle. Teraz przełączę tylko silniki na mniejsze wspomaganie, bo już nie będzie potrzebne takie duże. No to można jechać dalej. No jadąc znów jakoś tak
usłyszałem jakieś dziwne hałasy. No i dobrze, że się zatrzymałem, bo poluzowało się trochę trochę szprych. A co ciekawe, przed wyjazdem sprawdzałem je. Tam jeszcze na polanie. Wszystko było ok. Ciekawe, że tak szybko się rozkręcają. No tutaj 4 szprychy też były luźne. Ale leciutko luźne, ale dobrze. A teraz trzeba będzie na polu kempingowym dobrze zrobić, żeby już jutro po drodze nie robić tego.
No i zajechałem na kemping Tamowa. No, myślałem, że ktoś tutaj będzie, a tu pustki. Będę sam tutaj.
duży daszek nad wejściem, nie muszę rozsuwać tego. Teraz tutaj od tej strony mam widok na jezioro, a od tej strony nie zdejmowałem panela. Niech se wisi, jutro będzie mniej pracy. No, już jestem zakwaterowany. No, światełko może zapalę. Tutaj nie odsłoniłem tego okna, bo daszek tam jest z tyłu, więc nic nie trzeba odsłaniać. Ale teraz trzeba podłączyć się do ładowania. Do ładowania akumulatora. Wziąłem go już od razu do środka, żeby mi rower nie przypominał, że trzeba ogrzać. Dobra. No to teraz, skoro tutaj już zabezpieczyłem wszystko, to zabezpieczę teraz coś do jedzenia. Trzeba by tutaj myślę, że najpierw muszę stół sobie ustawić, żeby mieć gdzie to wykładać. Dziś obiad domowy. Obiad dla 2 osób. Ha, 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 ha. To się producent zdziwi. Obiad dla 2 osób. Chyba mało głodnych. A to mi potrzebne? Nie. A, dobrze. Nie. Przecież tutaj będę z garnka konsumował. Dobrze, a teraz muszę jeszcze umyć ręce, bo tutaj dużo w takich tych robiłem w glebie. Trzeba, zwłaszcza, że tutaj mam blisko wodę. Więc przed jedzeniem umyję. No. Teraz mogę się zabrać za gotowanie. Tutaj mogę telefon podłączyć. Teraz jak na złość słońce wyszło.
Jak to się porozwala wszystko. Nie wiem, jak tym miałyby się znaleźć 2 osoby. 3 gołąbki. No, gołąbki. Dobra. Masło raczej nie będzie potrzebne. Dobrze. Niech się gotuje. No, chyba tu lepiej nie będzie. Jeszcze niech trochę postoi tak na tym gorącym. Aha, potrzebuję tutaj podkładkę. No i mówię, że zrobi się tu gorąco. No, 23 stopnie. Nieźle. Mimo że to obiad dla 2 osób, to jednak chlebka trzeba trochę dojeść do tych gołąbków. Może 1 kromkę wystarczy. Zobaczymy. Niestety nie ma jeszcze tutaj ciepłej wody. Jakiś remont był. Ja myślę, że tylko się tak lekko obmyję, nie będę się kąpał. Jutro w domu się wykąpię. Dobrze. Można tutaj wstawić. O, ręcznik mi zjechał. No, ale jeszcze tam na lince na dole zamontowałem szmatkę, żeby było widać te linki, jakby ktoś tutaj chciał przyjechać, taką jaskrawo zieloną, i ten ręcznik jest zsunął, ale zatrzymał się na tej szmatce. Później go poprawię. Już teraz nie chce mi się. Teraz chce mi się jeść. Dobrze. Piwo, odpowiednia temperatura, bo przecież na zewnątrz jest 7 stopni. Aha.
tam są otwarte klapki na wentylatorach i teraz powietrze ulatuje na zewnątrz i już pokazuje 12 stopni na zewnątrz, a no, przecież nie jest tak, jest nadal chłodno. No, nagrzało się. Całkiem dobrze się zagrzało. Skoro już tutaj jestem, to myślę, że zrobię dzisiaj, ale zimny, rudy, zrobię dzisiaj ten występ na żywo. Akurat akurat tutaj jest dobry sygnał GSM, więc no i zasilanie będę miał, bo to wieczorem to już nie ma zasilania z tego. Z fotowoltaiki i ten laptop już teraz jest tylko godzinę gdzieś wytrzymuje na bateriach. Dzisiaj się trochę obijam. Przeglądam trochę w sieci, w internecie różne rzeczy. Już jakieś takie czajniki znalazłem, które mogą być dobre. Ale też pomyślałem, po co czajnik zmieniać. Można inwerter zmienić na większy. Też już znalazłem inwerter. No to trochę tutaj z widzami trochę porozmawiałem, a później jeszcze porozmawiałem z kolegą z USA i wyszła z tego 12 godzina. No nic, muszę teraz tutaj to ogarnąć trochę.
wszystko i zapakować się do spania. No już. Tutaj jak brałem tą rękawiczkę, żeby Wojtkowi pokazać, że mam rękawicę, to mi tutaj wyleciało mnóstwo rzeczy z tego schowka. O. Jakie temperatury tutaj mamy? 3 stopnie tylko na zewnątrz, czyli jest 0 stopni. No, chyba ten muszę rower zapiąć, bo tutaj wydaje się stosunkowo bezpiecznie, ale to niekoniecznie tak jest. Chyba w lesie jest bardziej bezpiecznie niż tutaj. W lesie nie zapinałem roweru, ale tutaj wolę to zrobić. No dobrze, nie będę tu przedłużał filmu. Dziękuję za uwagę. No i jutro chyba ostatni dzień wycieczki, czyli następny odcinek będzie dojazd do domu. Do zobaczenia w następnym odcinku.